film Meg 2 Głębia, postanowiłem obejrzeć, bo jakiś czas temu widziałem jedynkę, no kilka lat temu, w porządku, i wiedziałem, że to nie będzie jak najbardziej super ekstra kino, że spokojnie, szczęką to widziałem, że nie dorówna, to pewnie nawet nie dorówna piekielnej głębi, mimo że to też jest głębia, ale stwierdziłem, okej, to może być dobry popcorniak, fajne kino, które rzeczywiście zrelaksuje. Jason Statham nie raz, nie dwa udowodnił, ja wiem dokładnie jak się robi kino akcji, będzie w porządku. Takie było założenie, taki miałem pomysł. Obejrzałem zwiastun, mówię, okej, dobrze, jest fajnie. Mimo że wiadomo jakie są zwiastuny. I pierwsza scena utwierdziła mnie w tym jak najbardziej przekonaniu, bo stwierdziłem, o jest pięknie, zaczynamy 65 milionów lat temu, więcej nie będę mówił na temat fabuły. No i podoba mi się to, tym bardziej, że ta scena jest akurat wyjęta z książki, ponieważ pierwszy film oparty jest na książce i no to był ukłon oczywiście w stronę autora i tak dalej, i tak dalej. No więc dobrze, w porządku, mówię, jest fajnie, będę się ładnie bawił. Ale potem jak się nagle okazało 5 minut fabuły i nic zaczyna się w tym filmie nie zgadzać. Bo, no co tu dużo mówić. Wiadomo, że musiała być kontynuacja, bo tamten film zarobił ogromne pieniądzury. Zresztą tam na końcu coś tam jedynki widać, że jakiś tam megalodon może jest, może uciekł, może były 2, może było 500, więc tak to jest. Zacznę może od fabuły, bo jej brak, bo Lorenzo Di Bonaventura powiedział, nie, spokojnie, my już pracowaliśmy na tym filmie od 2018 czy 2019 roku, w porządku, w 2021 już mieliśmy jak najbardziej fabułę, wszystko ogarnięte, rewelacja. No ale chciałbym wiedzieć, gdzie tu jest rewelacja, bo ta fabuła się naprawdę nie trzyma kupy. Okej, ja w porządku rozumiem, jest ewolucja Stathama, on w tym momencie walczy o środowisko, elegancko, no to wiadomo jest bardzo, jak żeby inaczej, oczywiście, że tak, public relations, political correctness i tak dalej, poprawność polityczna musi być i muszę też powiedzieć, że bardzo czuć w tym filmie, że no, gro pieniędzy na produkcję tego filmu dała Chińska Republika Ludowa. No to akurat jest jak najbardziej, ale czego my chcemy od Megalodona część druga? No wiadomo, skoro w jedynce mieliśmy jednego mega, no to musi być tutaj 2, 3, może 5. Musi się rzeczywiście dziać więcej. No mamy te, chociażby na początku, te dinozaury, gdzie jak sobie mówiłem, zaczyna się 65 milionów lat temu, więc jest coraz większe, można powiedzieć, uniwersum, no niech tak będzie. Mamy jednego megalodonkę. Nie wiem, czy jest, jaka jest wersja żeńska. Jeżeli wiesz, to napisz mi, może pani Megalodon, no, którą sobie opiekujemy się nią w porządku. No, abstrahując od tego, że żarłacz błękitny nigdy nie był, nie może być uwięziony, a tutaj Megalodon mamy sobie w porządku. No i to jest oczywiście, wiadomo, super inteligentny jest. Wytrenowali, jak niemalże Williego w nomen omen uwolnić orkę, uwolnić Williego. Więc rzeczywiście, no, bzdur w tym filmie jest dużo. Ale stwierdziłem, okej, w porządku, Jason Statham, dla niego obejrzę, bo rzeczywiście zakochałem się w nim, kiedy obejrzałem go wiele lat temu w Transporterze pierwszym. No i stwierdziłem, że może być dobrze, może być ciekawie. Nie mam szansy, nie mamy w ogóle możliwości, żeby w jakiś sposób nawiązać więź z naszymi bohaterami. Bo nawet ten Statham, który się dwoi i troi i jak jest napisane na IMDb, 90% swoich wyczynów kaskaderskich sam wykonano. W końcu wiadomo, pływak olimpijski, drużyna Wielkiej Brytanii na igrzyskach i tak dalej. No ale to nie wygląda dobrze, bo ktoś stwierdził, nie no, w porządku, dorzucimy jeszcze 5000 megalodonów, dorzucimy jeszcze ośmiornicę, może coś tam. Zarys był taki, że twórcy chcieli oczywiście pokazać jak najwięcej pod wodą, że nowe miejsca, nowe rzeczywiście jakieś budynki, czegoś, czego nie było w pierwszej części. No i rzeczywiście to im się udało, pod względem wizualnym jest naprawdę fajnie. Trzeba przyznać, że to wygląda dobrze, no ale wizualia to nie fabuła. Ja wiem, że troszeczkę skaczę, ale tu jest tyle nieścisłości. Jest w ogóle jeden cytat, który no, jeden z bohaterów wrzuca i to mi się bardzo podoba, że sobie go zapisałem. Dzieje się oczywiście, no wiadomo, są pewne wydarzenia i on to wszystko komentuje. That's some dumb ass shit, mark my words. Czyli to jest jakaś gówniana sprawa, to jest jakaś bzdura, uwierzcie mi. No i rzeczywiście trzeba, mogę jak najbardziej po tym się podpisać, bo to jest bzdura. Dowiadujemy się, są rzeczy w tym filmie, które, no powiedziałbym tak, widać z 15 kilometrów bez lornetki, bez teleskopu, bez lunety, bez niczego. My to widzimy, ale tylko ja i ty to zobaczyliśmy, bo nasi bohaterowie nie są w stanie wykminić, kto jest złolem, dlaczego i jak to się mogło stać. To jest organizacja, która ma najwięcej pieniądzurów na świecie. Naprawdę najlepszy sprzęt, najlepszych fachowców, naukowców, nurków i tak dalej.
No ale nie, okazuje się, że jest ktoś lepszy, ktoś mocniejszy, ktoś, no wiadomo, cytując naszego byłego selekcjonera Kasomisiu Kasa, więc chciałbym powiedzieć, że tutaj się zgadza, no ale nie. Chciałem dużo rekinów i... no i nie. Gdzieś tak po kilku minutach te rekiny z filmu znikają, nie ma ich, potem nagle na końcu sobie ktoś przypomniał: ja cię kręcę, stary, ale my tych rekinów to nie daliśmy, a to jest Megalon, tutaj widzisz, jest Meg the Trench, czyli w ogóle swoją drogą Trench, czyli rów mariański, Trench, Meg Głębia, rewelacja, polscy tytułolodzy. Niech będzie, chociaż gorsze rzeczy, gorsze tytuły widziałem, więc na koniec szybko wrzucimy, uzupełnimy, damy, wrzucimy te rekiny, niech będą. Niech Jason Statham jednego rekina pokona kopiąc go w ryj. Rozumiesz? Jason Statham pokonuje rekina strzał. O, rekin, boli. Dobra, już poprawię. W porządku, ale Statham jest gościu, to nie będę zwań. No naprawdę tutaj się nie ma naprawdę możliwości. Kilka ukłonów, kilka scen rzeczywiście jest. Stwierdzili, że też no dobra. Może nie wyszło najlepiej, to my zrobimy ukłon w stronę szczęk. Tak, jest, pamiętasz, taka jedna scena w szczękach, kiedy to rekin Bruce, bo tak się nazywał w szczękach, wyskakuje na łódkę, ta się troszkę przechyla i tam jeden z bohaterów zaczyna po niej spadać. No tutaj również jest taka podobna scena, już mam od razu napisane ukłon w stronę szczęk jako plus, no ale tych plusów, to tak jakbyśmy powiedzieli, cytując Misia, pamiętajcie, żeby te plusy nie przysuniły wam minusów, które na pewno tam są, bo tych rzeczywiście minusów w tym filmie jest dużo. Fabuła to jest jedna wielka bzdura. Nie będzie chyba rozczarowaniem ani zaskoczeniem dla nikogo, jeżeli powiem, że jest to jak najbardziej brama floriańska do trzeciej części, więc jeżeli tylko się zgodzą finanse, a wszystko jest na najlepszej drodze, bo film kosztował $129 milionów, a już w tym momencie, czyli no 4-5 dni po premierze, tak, zarobił 146, czyli reklamy jako takiej nie było. Znaczy były zwiastuny, oczywiście wiadomo, że akurat to można wrzucić w internet, ale przez to, że teraz jest strajk, jeden, drugi, aktorzy nie jeździli, nie promowali, nie było oficjalnych wielkich premier w Londynie, czy tam gdzieś w Los Angeles, w Pekinie bodajże była oficjalna premiera, no bo jak już mówiłem, mnóstwo pieniądzurów Chińska Republika Ludowa dała i to tak rzeczywiście wygląda jak jeden wielki spot reklamowy tegoż właśnie kraju, więc no tak to oczywiście wyglądało. Wizualnie, jak już mówiłem, jest dobrze, tak? Aktorsko Jason Statham się dwoi i troi, żeby cokolwiek zrobić, no ale tak krawiec kraj jak materiał staje i ja tu do znudzenia już mówię naprawdę, ale powiem to jeszcze raz, bo Alfred Hitchcock kiedyś powiedział, jak masz dobry scenariusz, to możesz z niego zrobić dobry albo zły film. Za złego scenariusza dobrego filmu nie zrobisz i tak już mówię wcześniej, ja wiedziałem, że to nie będą wyżyny, że to nie będzie Mount Everest kinematografii, ale miałem nadzieję, że to będzie w miarę sensowne kino, które obejrzę, tam powiedzmy tam gdzieś w ocenę dam 5 na 5, 6 na 10, może będzie w porządku. Chciałbym, żeby tak było rzeczywiście, bo mamy naszych czarnych charakterów, naszych złoli i tutaj sobie zanotowałem, że nasz złol wygląda jak żywcem wyjęty z VHS-u. Nie tylko jego wygląd, ale sposób mówienia, poruszania się, to jaka jest z niego persona, no to oglądam ten film i ciśnie się na usta jedno stwierdzenie. Meg 2 Głębia to jest świetna komedia. Naprawdę, jeżeli tak uważasz również, udostępnij tę recenzję na swoich mediach społecznościowych właśnie teraz, bo tutaj się, no to dużo mówić, niewiele rzeczy zgadzam. Mam tutaj co prawda jeszcze kilka plusów, o nich za chwilę oczywiście powiem, mimo że no, twórcy, sam Jason Statham, który jest osią, jest napędową tego filmu, nie był zadowolony, nie podobało mu się, że ten film jest dużo lżejszy, nie jest taki mroczny jak jedynka. I rzeczywiście, że jest dużo mniej krwi. Twórcy mówili, super fajnie, udało nam się fajny certyfikat dzięki temu uzyskać, dzięki temu, że nie pokazywaliśmy krwi. Na zasadzie domyślnej, wiesz, że jak tutaj skacze, no to nie muszę pokazywać mnóstwa krwi, żeby wiadomo było, że kogoś zjedzono. No ale tak sobie sprawdziłem, mówię, zaraz. Jedynka, patrzę, certyfikat pierwszej części 12A, dwójka miała PG 13, czyli dwójka nawet miała certyfikat wyższy od jedynki, a teoretycznie, przynajmniej według twórców, według Stathama, jest dużo lżejsza. Więc coś tutaj się nie zgadza, tylko kto? Czy cenzorzy jakoś inaczej patrzą na ten film, czy może rzeczywiście jednak twórcy coś nas tutaj wpuszczają w kanał i no, niespecjalnie tutaj jest dobrze. Mamy ładne plenery, no bo rzeczywiście kręcono to w fajnych lokalizacjach. Cała w ogóle
akcja finałowa, no dobrze, niech tak będzie, kręcona jest, to jest ostatnie chyba pół godziny filmu, tak, to ta scena, gdzie tam Jason Statham z buta kogoś kopie, ale w tym filmie jest mnóstwo absurdów, ja sobie kilka wynotowałem, bo rzeczywiście jest super sprawa, no mają tego Megalodona w zamknięciu, prawda, no wiadomo jak jest, no a jak mają Megalodona w zamknięciu, to co będzie pierwszą rzeczą, którą ten Megalodon będzie chciał zrobić? Będzie chciał uciec. No i okazało się, że jest to niemożliwe, bo pewnego razu, kiedy, że tak powiem, jest ćwiczony, jak jest ćwiczony, zobaczysz, będziesz się śmiać, patrz. Naprawdę, dobra komedia. I kiedy to rzeczywiście jest, okazało się, że tak przepłynął, jest pokazane na tam jakieś okno zbrojone czy coś, super, aha, ludzie są, to nie mogę i odpłynął. Pewnego razu ten rekin sobie przypływa, patrzy, nie ma ludzi, no to elegancko, no to ja spierniczam, uderzył, raz, 2, 3 sekundy się wydostał stamtąd. Tak sobie myślę, jak? Sami zresztą potem bohaterowie mówią, ale przecież to jest niemożliwe, żeby on uciekł. Niemożliwe to jest to, że ktoś w ogóle ten film obejrzał. I tak to jest. Inna scena mi się bardzo podoba, to jest już przy samym końcu, kiedy no, nasi bohaterowie poruszają się na tych skuterach wodnych, jet ski. No i w tym momencie jeden chce rzucić, nie wiem, włócznią, patykiem, dzidą, jak zwał, tak zwał, chce rzucić. Drugi jest na skuterze, tam sobie płynie gdzieś 40 metrów od niego, wziął jakąś strzelbę, pistolet, strzelił i nagle wypadła mu z ręki tamta, bo uderzył rzeczywiście w tę włócznię. I tak sobie myślę, no nie wiem kto by dał radę to trafić. Martin Riggs z Zabójczej broni, Tom Berenger, Sniper, czy może Bradley Cooper z Amerykańskiego Snajpera dałby radę to strzelić, ale nie w takiej sytuacji, kiedy tutaj łódka, skuter ci skacze, fale, niezależnie tobie i jemu normalnie. Też pomyśl o tym, jaka ta włócznia jest. Tych bzdur właśnie w tym filmie jest zbyt dużo. Tak sobie tutaj jeszcze patrzę, co jeszcze jest super świetnego. Także nie, ten film on bardziej bawi, wiesz? Ja się spodziewałem oczywiście, jak mówiłem wcześniej, że to nie będzie kino wybitne i takiego kina rzeczywiście oczekiwałem. Spokojnie, będzie jakaś bzdura, jedna, druga, reszta będzie w porządku. Ale tutaj jest tak, że okazuje się, że jeżeli powiedzmy 10 mamy rzeczy składowych na ten film, to 2 są w porządku, a 8 to jest bzdura. Naprawdę totalne odwrócenie, więc no ja powiem tak, no nie polecam tego filmu. Nie mogę powiedzieć, że polecam ten film. Jedynkę recenzowałem dawno temu, nie odświeżałem sobie i to też jest ważna rzecz. Oglądając ten film nie trzeba znać jedynki. No bo jak się łatwo można domyśleć, twórcy nam wszystko wyłożą jak kawa na ławę. Nie na dzień dobry tam po kawałeczku dostajemy tutaj jakiś smaczek i tak dalej. O, a to ty jesteś tym facetem, co zabił Megalodon. Szacun, w porządku. A to mogę sobie zrobić z tobą zdjęcie i w ogóle. A tu on zginął, tak, wtedy zginął, bo to mój ojciec, dziadek, wujek, nieważne. Tak więc wszystko mamy wyłożone pięknie kawa na ławę. Wiesz, traktują nas jak imbecyli. Jak po prostu osoby, którym trzeba powiedzieć, nie wystarczy, że powiemy, tak, Jason Statham walczył z tym i tak dalej, w porządku, ale nie, oni muszą powiedzieć i powtórzyć i aha, bo wtedy i patrz, i kto, mój dziadek, ale wujek, i ciotka, ale to jest jeszcze zdjęcie i w ogóle słabo. Dodatkowo w tym filmie jest bardzo ważnym aspektem dziewczynka, córka oczywiście bohatera z pierwszej części, która się tutaj pojawia i to, co się z nią dzieje w tym filmie, no to tak się zastanawiam, jaki byłby pomysł na to, żeby jakąkolwiek firmę, przedsiębiorstwo tak prowadzić bzdurnie, żeby miała dostęp do niego 13, czy tam 14-latka, co nie? No i wydaje mi się, że akurat znam pewne państwo, które jest prowadzone przez pewnego Pinokia i wydaje mi się, że tak, jak najbardziej to jest odpowiednie, bo nagle jest super, wszystko jest tajne, strzeżone, mamy ochroniarzy, mamy z broni, wiesz, kałachy, jakieś kamizelki, w ogóle lasery, to, tamto, wszystko, a nagle okazuje się, że pomiędzy tym wszystkim ona sobie chodzi, gdzieś tutaj, gdzie jej nie powinno być, proszę bardzo, nie ma sprawy, no, mogę powiedzieć po raz wtóry, ale co za bzdura ten film i to jak najbardziej się zgadza, bo nie lubię, nieważne naprawdę o jakim gatunku mówimy, jakim twórcy z jakiego kraju i tak dalej, ale jeżeli ktoś próbuje ze mnie zrobić debila, no to niespecjalnie mi się to podoba, a widać twórcy sobie tutaj założyli, że średni, no może taki był pomysł, że to będzie głównie skierowane na przykład do widza amerykańskiego, a oni niespecjalnie są wyszukaną, inteligentną widownią, może to rzeczywiście tak miało być, no Bagiński się na tym i na Wiedźminie przejechał,
Może rzeczywiście taki był pomysł, że nie no, im potrzeba wszystko kawa na wytłumaczyć, pokazać. Jeżeli mamy film, akurat nie ten konkretny, ale jeżeli mamy inny film i przeskaczymy fabularnie do przodu, do tyłu, to musi być napisane 8 lat później, 8 lat wcześniej i tak dalej, bo oni tego nie ogarną i może właśnie po to twórcy stwierdzili, nie no, musimy zrobić to, uprościć, naprawdę, skracaj, jak w kabarecie moralnego niepokoju. Papryka szcze, skracaj. Może rzeczywiście taki był koncept, że nie no, wyłożymy im wszystko kawa na ławę, ale to po prostu... No wiecie, Ameryka jest jedna, a poza tym świat jest duży i no niekoniecznie to nam wszystkim się podobało. Dlatego ja ten film odradzam. Jak chcesz zobaczyć moją ocenę, sprawdź sobie na Filmwebie. Tam jest w tym momencie już nakreślone i powiem tylko w ten sposób. Gdyby ta recenzja była robiona powiedzmy pół roku temu, tak, pół roku temu, przed tym nim w ramach cyklu Kultowe Horrory robiłem recenzję serii co to było? Władca marionetek, Władca lalek, to byłaby bluzgana recenzja. Bo ten film naprawdę bardzo mi się nie podobał. Najbardziej mi się chyba jeszcze nie podoba fakt, że no, będzie trzecia część. Jeżeli będzie trzecia część, to omówię ją tylko i wyłącznie z kronikarskiego obowiązku. Bo wiesz, była jedynka, mówię na dwójka, będzie trójka, ale to już nie jest taka produkcja. No akurat na Mega dwójkę czekałem, myślałem, że będzie fajnie. A trójka to po prostu będzie na zasadzie, okej, wiesz, nieraz twórcy mówią, czy tam recenzenci, obejrzałem, żebyś ty nie musiał. No akurat tak będzie w przypadku trzeciej części, jeżeli powstanie, a jak mówię, 146, czyli już w tym momencie są 17 milionów na plusie, no to domyślam się, że jeszcze, jeżeli dobije z 50, 60 może, a może nawet 100, no to pewnie będzie trzecia część. No, Jason Statham zapracowany jest jak najbardziej, bo to czwarta część The Expendables, Niezniszczalnych, tak? Czy nie, Zniszczalny, nieważne, jakiegoś tego filmu ze Stallonem, który też będzie miał niedługo swoją premierę, teraz tutaj się udziela, no więc rzeczywiście facet zapracowany. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o trzecią część, nie znajdzie czasu, powie, nie wiem, dziękuję bardzo, nie znam się, zarobiony jestem, nie ma możliwości, bo nie no... Streszczenie? Nie streszczenie. Ilość bzdur na centymetr kwadratowy taśmy filmowej. Wiem, że to nie taśma filmowa, ale dobra, nie czepiamy się szczegółów, mimo że się w tym recenzji czepiałem. Jest tak ogromna, no że aż mi się nie chce tego rzeczywiście więcej komentować, bo w porządku. Działa na środowisko i jak najbardziej jest pozytywnym bohaterem. Jest ukłon w stronę szczęk, rewelacja, fajnie. Ładnie, mniej więcej to ładnie wygląda wizualnie, w porządku. I to wszystko? Nie. To jak dla mnie jest za mało, ażebym chciał ten film obejrzeć po raz wtóry, żebym znowu stwierdził, ok, to ja biorę kolejne tam 10, 12 czy tam 13 euro. Ile teraz te bilety będą kosztowały na trzecią część i powiem, dobra, mogę. Nie tym razem, dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowany, ale jeżeli ty jesteś zainteresowana i chcesz zobaczyć więcej takich recenzji, proszę bardzo, na tej liście jest ich całe mnóstwo.